Zanim wyciągniemy wszystko z akwarium i zanim wystartujemy nowy projekt, wypadałoby się pochwalić starym projektem, który tutaj jeszcze sobie nie tak dawno urzędował. Jak widać z załączonego obrazka nie ma czym się za bardzo chwalić. Nie wiem, czy to przez to, że nie znam się na akwarystyce, czy przez to, że włożyłem do tego akwarium dość dużą ilość korzeni, które bardzo farbowały wodę. Skończyło się tak, jak się skończyło. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Nie wiem w ogóle, kto jest odpowiedzialny za montaż tych filmów. No ale dobra, jak towarzysze powiedzieli, że to słuszna koncepcja, to nie mam wcale zamiaru się z nimi kłócić. Aquascaping TV, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj startujemy akwarium 240 litrów. Co pewien czas pojawią się z boku, gdzieś wyświetlać będą się produkty, jakie używam, dlatego że chciałbym się po prostu nie zajmować tym. Chciałbym po prostu opowiadać Wam o tym, co się dzieje w akwarium. Raz mi się przypomni i powiem, co robię i czym robię, a raz nie. Wcześniej widzieliście bakterie JBL-a. Teraz daję drugie bakterie. Muszę Wam powiedzieć, że akwarium stało jakiś czas puste. Filtr nie jest aktywny biologicznie, więc czym więcej bakterii, tym po prostu wydaje mi się, że będzie lepiej. Te drugie bakterie to są od Qualdropa. Cóż, no niekiedy tak jest, że po prostu startuje się na akwarium, startuje się na filtrze nieaktywnym biologicznie i wtedy trzeba troszkę więcej się pogimnastykować z tymi bakteriami. Jak widzicie, włożona już lawa, jak zwykle lawę daję na spód akwarium. Teraz posypuję takim proszkiem, też pewnie z lawy, który doda takich pierwiastków śladowych do tego, żeby po prostu to podłoże jakby dłużej pracowało, no, na dłuższy czas, żeby starczyło, tak? Tym razem użyjemy JBL-a podłoża, a dokładnie to się nazywa Proscape Plant Soil. Właśnie po to są te zdjęcia, żebyście sobie mogli sami zobaczyć, co ja tutaj używam. Kiedyś używałem to podłoże i powiem Wam szczerze, że nie widzę żadnych przeciwwskazań na to, żeby użyć je ponownie. Fajnie akwarium wtedy wyszło, zobaczymy jak teraz wyjdzie. Teraz przechodzimy do rzeczy, które uwielbiam, lubię najbardziej z całego startu tego akwarium, ogólnie akwariów. Powiem Wam szczerze, najbardziej nie cierpię wyławiać ryby z akwarium starego i czyścić je. To chyba nikt z nas nie lubi, nie? Bo to lubi, nie? Ale najlepiej się lubi tworzyć akwarium, a nie jakieś syfy wyciągać ze starego akwarium. Ok, widzimy tutaj dwa większe korzenie i jak ktoś myśli sobie, że kiedyś takie korzenie wynalazłem w jakimś sklepie czy hurtowni, to się grubo myli. Te korzenie po prostu są przeze mnie zrobione. Oczywiście matka natura tutaj wykonała kawał dobrej roboty i zrobiła mi jakby pierwszy taki szablon. Większe te korzenie są zrobione przez naturę, ale musiałem parę rzeczy tam od siebie dodać. Musiałem pododawać więcej takich detali, więcej takich zagęścić te korzenie i całość wygląda tak. No smutne jest to, że niestety nie uczę się na błędach. Po pierwsze, połączenie piasku jasnego z podłożem bez oddzielenia go kawałkami jakiejś lawy to duży błąd. Po drugie, kolejny błąd, jaki uczyniłem w tym akwarium przy tym starcie, jest z prawej strony. Widzicie tam spory kawałek drewna, naprawdę dużego drewna, które samo w sobie jest ciężkie.
Oczywiście tam obciążyłem to drewno trochę, ale nie za dużo i po zalaniu oczywiście sierota ten korzeń miała wypłynięty. No to bardzo mi popsuło humor i bardzo popsuło aranżację. Musiałem ten korzeń trochę przycisnąć kawałkiem lawy. No ale efekt końcowy już nie był taki jak był początkowy, czyli taki jak widzicie. Zresztą sami zobaczycie za chwilę, jak to wygląda wszystko po zalaniu. Z lewej strony, jak widać, nic się nie zmieniło, ale z prawej strony już widać, że na korzeń została postawiona lawa celem obciążenia właśnie tego korzenia. Duży korzeń, ciężki wydawał się w ręku i tak sobie pomyślałem, kurde, no musi to utonąć, no bo nie ma szans. Ale jednak drewno ma swoją wyporność i po prostu wypłynęło. Oczywiście popsuło mi przy okazji moją ścieżkę. Całe szczęście w nieszczęściu, że po raz kolejny postanowiłem zastosować moją metodę, którą użyłem w akwarium 50 litrów, czyli najpierw zrobiłem hardscape, później zalałem i tak potrzymałem 2 tygodnie i tym razem też tak zamierzam zrobić, a następnie będę sadził dopiero rośliny, dlatego że wydaje mi się, że taki system zalania wcześniejszego tylko hardscape'u bez roślin jest bardziej optymalny dla roślin. Dlaczego? Dlatego, że na początku bardzo często i dużo się podmienia wodę. To nie jest za dobre dla roślin. No tak sobie wymyśliłem, zobaczymy co to będzie. Te wszystkie wymiany, te wszystkie buzowanie tych pierwiastków, wylewanie tych pierwiastków, to nie ma sensu. Wydaje mi się, że najpierw, żeby troszkę akwarium się ustabilizowało, później sadzę sobie rośliny. Ale zobaczymy. Jak już mówiłem wcześniej, akwarium nie będzie od razu aktywne biologicznie, filtr nie jest aktywnie biologiczny, dlatego po prostu muszę dodać do toni wodnej bakterie, które wcześniej żeście widzieli, firmy Microblift. Na końcu widzieliście uzdatniacz do wody. Niestety całej wody RO nie wlałem tutaj, tylko wlałem chyba z 60%, reszta jest woda kranowa, dlatego postanowiłem ją tutaj uzdatnić też. Nie było sensu też lać całej RO, dlatego że no co jakiś czas i tak będę ją wylewał. Tak akwarium na tą chwilę wygląda. Dodatkowo tam jeszcze też poleciały bakterie, które wspomagają cykl azotowy zamknąć. Wiecie, że jak jest zamknięty cykl azotowy, to jest mniej amoniaku, jak jest mniej amoniaku, no to jest mniej glonów. Tak według mnie to wygląda. Zobaczymy jak będzie. No cóż, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Niedługo zaproszę Was na obsadzanie tego akwarium w rośliny. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba ten hardscape, napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba to akwarium, tak jak teraz wygląda na tą chwilę. Napiszcie, czy mieliście podobne kiedyś problemy z korzeniami. W dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszam już na kolejny. Cześć!